Zanim przejdziemy do właściwej treści filmu, zaczniemy od małego eksperymentu. Na sam początek spróbuj ocenić, jakiego koloru są spodnie postaci na tym obrazku. A teraz, jakiego koloru jest ta pomarańcza? Dobrze, a teraz ostatni obrazek. Jakiego koloru jest ta róża? Okej, jeżeli w pierwszym przypadku twoja odpowiedź brzmiała niebieski bądź szary, to wiedz, że nie było tu ani niebieskiego, ani szarego koloru. Jeżeli w drugim wypadku twoja odpowiedź to pomarańczowy, to wiedz, że nie było tu ani krzty pomarańczy. Jeżeli w ostatnim przypadku uznałeś, że róża jest fioletowa, to wiedz, że fioletowego koloru tutaj nie ma. Jestem Kanahani i jeśli jesteś ciekaw bądź ciekawa, jak to zrobiłam, oglądaj dalej film pod tytułem W jaki sposób dobierać kolory. Na sam początek wspomnę, że teraz używam darmowego programu Artweaver, który pokazał wam w jednym z odcinków darmowego rysowania. Jest to spowodowane tym, że po prostu tutaj mam dużo wygodniejsze kółeczko kolorów oraz jest to coś, co możecie sami użyć, nie tak jak w przypadku płatnej wersji Photoshopa, o ile już wykorzystaliście swój darmowy 30-dniowy trial. No, w każdym razie przejdźmy do rzeczy. Tak jak przeciwieństwem koloru białego jest kolor czarny, tutaj są sprzeczności, czy to są kolory, ale uznajmy, że to są kolory. Przeciwieństwem białego jest czarny, tak samo inne kolory też mają swoje przeciwieństwa. Doskonale to widać na tym tutaj kółeczku tęczowym. Tak się akurat składa, że przeciwieństwem na przykład w tym wypadku czerwieni jest to, co jest dokładnie po jego przeciwnej stronie, czyli niebieski. Taki błękitny w sumie. Tak samo z innymi kolorami. Przeciwieństwem fioletu jest taki limonkowy, powiedzmy. A przeciwieństwem niebieskiego jest pomarańczowy. Co to nam daje? Jak widać, te barwy trochę się ze sobą gryzą, są tak zwane oczojebne, trochę nas razi po prostu to, że one się bardzo od siebie różnią. Co to nam daje? Jeżeli rysujecie jakiś rysunek, powiedzmy, w kolorystyce pomarańczowej i chcecie, by jakiś element się bardzo wyróżniał, możecie go zrobić właśnie w takim kontrastującym kolorze. Jednakże, jak dobierać te kolory, aby one nie raziły właśnie w oczy, tylko do siebie pasowały? Weźmy już ten nasz pomarańczowy. O! Wspaniale. I jak teraz dać kolory tak, aby się nie gryzły? Jeżeli chodzi o niebieski, czyli przeciwny kolor, to on musi być jak najbardziej szary. Taki dosyć szarawy. Dlatego bierzemy tutaj szarawy kolor. Może w chwili obecnej tego nie za bardzo widać, ale właśnie na załączonej wcześniej pracy, gdzie pytałam was o kolor spodni tej postaci, użyłam nawet nie tyle samego szarawego niebieskiego, co odcieniu pomarańczy. Jak to działa? Bierzecie właśnie szarawy odcień pomarańczy. Jeżeli cała praca jest pomarańczowa i nagle coś będzie tak ostro pomarańczowa, tak bardzo żywy kolor pomarańczowy i nagle dacie coś takiego szarawego, to wygląda jak niebieski. To właśnie było widoczne na pierwszym przykładzie właśnie z tymi postaciami, ze spodniami tej postaci. Jednak co zrobić z innymi kolorami? Uznajmy, że to jest nasz niebieski. Albo dobra, weźmy sobie ten najpierw wspomniany szarawy niebieski. Bo tak też można. Szarawy niebieski. Jak zatem dobierać inne barwy, żeby też pasowały? Mają być szarawe albo takie żywe? Im bliżej jest dana barwa naszego oryginalnego, podstawowego koloru na obrazku, tym jest mniej szarawa. Czyli na przykład jeżeli weźmiemy sobie żółty, to tak tu delikatnie, tak pyci, pyci, pyci. O. Pyk. No.
Jeżeli jest to zielony, który jest już troszkę dalej, gdzieś tak na półmetku, tak troszkę szarawy, tak może tak, o tak, coś takiego. O. Jeżeli jest to gdzieś tak tutaj, czyli tak jeszcze nie jest to kompletne przeciwieństwo, ale jest daleko, to taki mocniej szarawy, ale tak nie aż tak jak niebieski. I co nam daje dobieranie barw w taki sposób? No oczywiście kolory się nie gryzą i bardzo dobrze ze sobą współpracują. Najlepszym przykładem właśnie chociażby z tą pomarańczą to też jest siła sugestii, bo kiedy mówię, że to jest pomarańcza, to sobie od razu ktoś myśli, aha, to jest pomarańcza, pomarańcze są pomarańczowe, wow. Dlatego od razu jakby myśli, że to jest pomarańczowy i mimo, że oryginalny kolor był taki szary, powiedzmy, to pomyślał, że to jest pomarańczowy. To też jest poniekąd siła sugestii, czyli jeżeli narysujesz cały obrazek w kolorze pomarańczowym, jak tutaj, bo to jest na przykład zachód słońca, i narysujesz rzekę, która jest szarawo-pomarańczowa, to wszyscy pomyślą, że ona jest niebieska. To też jest taka siła sugestii, no bo rzeka jest niebieska. Powiedzmy, że jest niebieska. I właśnie w taki sposób to działa. Jeżeli macie więcej pytań na ten temat, śmiało je zadajcie. Ja natomiast dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że ten poradnik okazał się przydatny i że tyle przykładów, ile pokazałam, wystarczy. Jeżeli macie jakieś własne propozycje na nowe tutoriale, to śmiało dawajcie je gdzieś tam w komentarzach, ja wezmę je pod uwagę, ponieważ w najbliższym czasie mam po prostu czas nagrywać. Dlatego to wszystko i do usłyszenia następnym razem.